tym filmie opowiem wam o bardzo dziwnym trendzie, który pojawił się w polskim gamingu paręnaście lat temu oraz czy coś w ogóle w jego sprawie się zmieniło. Nie wiem, kto w tej historii ma większy fetysz do kurczaków. Polscy twórcy, którzy produkowali takie gry, czy polscy gracze, którzy napędzali ten komercyjny proceder. Why are we still here? Każdy z was, kto interesuje się historią game devu, pewnie kojarzy grę Duck Hunt na NES-a, w której za pomocą pistoletu świetlnego, tak zwanego zapera, strzelaliśmy do kaczek. Oczywiście Polacy nie kaczki i swoje kurki mają i na naszym podwórku mogliśmy znaleźć takie wynalazki jak seria Kurka Wodna, która poza strzelaniem do latających kurek na ekranie za pomocą myszki wprowadziła dosyć rozległe mapy i konieczność obserwacji również tego, czego aktualnie nie widać na monitorze. Mogliśmy bowiem zostać zbombardowani jajem, które rzucił w nas kurczak z prawej strony ekranu, podczas gdy my strzelaliśmy z lewej. Tutaj jest czasem więcej strzelania niż w niejednym Call of Duty, a przy każdym strzale kurczaki padają bardzo humorystycznie. Na przykład po strzale kurczak traci swoje pióra, jest jakby taki goły. Tak, jak powiedziałem, polscy twórcy mają dziwne fetysze. Do tego czasem pojawił się kurczak popełniający zbrodnie wojenne i po wywieszeniu białej flagi przystępował do ataku. Kurka Wodna doczekała się 3 głównych odsłon oraz kilku mniejszych. No dobra, Przem, ale na podstawie 3 gier rzucasz tezę, że polscy twórcy mają jakiś dziwny kurczakowy fetysz. I tu właśnie jest haczyk, moi drodzy. Bo to nie jest jedyny taki przypadek. Kto z was kojarzy takie polskie studio jak Sea Games, znanego wcześniej jako City Interactive? Dobra, a kto z was, widząc ich stare gry, widzi to. Albo to. Okej, a kto z was skojarzyłby ich z taką grą? Spokojnie, też nie mogę uwierzyć, że zrobili coś takiego. Redneck Kentucky to dosyć śmieszna gra, której ukończenie zajmie wam jeden wieczór, jak w sumie większość gier od City z tamtego okresu. Chodzimy tutaj napalonym na kurki farmerem z USA i strzelamy do drobiu. Możemy je nawet kopać jak jakiś Duke Nukem. Za każdą zastrzeloną kurkę dostajemy punkty. Jeśli ta kurka latała, albo była dużo dalej, tych punktów będzie więcej. Twórcy dodali też mechanikę strzelania do worków, z których wylatuje ziarno. Wtedy wszystkie głodne kurki biegną jak te stare baby na promocję w Biedronce. No i wtedy nasz dzielny redneck Kentucky robi swój Kentucky Shooted Chicken. A gdyby tak jakieś polskie studio chciałoby zrobić nie tyle strzelankę, co platformówkę, inspirując się chociażby sukcesem Kangur Kakao. Tak, mamy nawet polską platformówkę o kurczaku. Oto Kokomando. Tym razem zamiast strzelać do kurek wcielamy się w kurkę. Przepraszam, kogucika, który musi odzyskać swoje jajka. Daj znać, jeśli tym zdaniem za bardzo pobudziłem twoją wyobraźnię. Gra w kontraście do gier, które przed chwilą omówiłem, mogłaby się nazywać Gwiezdne Kurki Zemsta Kogucików, w której dzielny kogut komando strzela z broni, którą, jak na prawdziwego Polaka przystało, podkradł swojemu sąsiadowi Timo. Pomimo tego kokomandosiego kontrataku, polska wojna kurek dalej trwa w najlepsze. Kolejną cegiełkę do tego kurzego uniwersum dorzucił wrocławski Techland, który postanowił wrócić tam, skąd wszystko się zaczęło. Kurka w ogniu, polowanie na kurczaki ukazuje nam, że zażarty konflikt między Polakami a kurami trwa nieprzerwanie od tysięcy lat. Gra ukazuje nam początki wojny w starożytnym Kurgipcie, gdzie obywatel Wielkiej Lechi uzbrojony w bumerang musi pozbyć się kurzego tałatajstwa. Do walki z naszym Lechitą staje nie kto inny niż król Harry's Chicken uzbrojony w morderczą siekierę. Po tym wszystkim konflikt wydawał się uśpiony na wiele lat, ale postanowiło go odświeżyć jeszcze inne polskie studio i stworzyło grę Chicken Rider. Tym razem kury znalazły sobie nowych sojuszników, czyli niedźwiedzie polarne, tworząc wspólnie specjalne jednostki niedźwiedzich jeźdźców kurczaków. To brzmi jak jednostka, którą studio Frozen może chcieć dodać do Heroes Ordinary. Dalej po tym Kitten Hornie czekam na ogłoszenie jakiegoś kucyka pony w tej grze. Jadąc na tym kurczaku niczym husaria musimy zbierać jajka albo pieniążki. Jednak znowu na naszej drodze stoją ci źli Polacy, którzy w tym konflikcie są uzbrojeni w zaawansowane gadżety jak latający ścigacz Green Goblina. Ciekawe, czy polska technologia tak odleciała, czy ktoś ukradł Goblinowi. Kiedy kurczak zostanie trafiony, gra się kończy. Jak widać, na naszym rodzinnym podwórku od lat trwa zażarta wojna między Polakami a kurami. Jak powiedziałem, wszystkie omówione gry są polskie, ale może lepiej nie przyznawać się do tego za granicą. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, proszę o zostawienie łapki w górę i suba na kanale. Z racji rozpoczęcia wakacji temat trochę luźniejszy, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się o paru niszowych polskich grach.
Jeśli znacie inne dziwaczne polskie gry, o których można tu powiedzieć, dajcie znać w komentarzu. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.